Niektórzy to miasto kochają, a inni omijają szerokim łukiem. Czy ci, którzy przybywali tu 100 lat temu, poszukiwali tego, co przybywające współcześnie? Jak wyglądało dawne Zakopane? Co z niego pozostało? Zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Gotowi? No to ruszamy. Zakopane, zimowa stolica Polski, jest chyba jednym z najbardziej znanych miast w naszym kraju. Ale czy na pewno? Aby to sprawdzić, udaliśmy się do stolicy Tatr w okresie późnej wiosny. Nasze poszukiwania początków Zakopanego zawiodły nas do Kuźnic. To jedna z najwyżej położonych części miasta, leżąca na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Do najwyższego punktu brakuje drugie tyle, ponieważ część Tatr ze Świnicą znajduje się w administracyjnych granicach Zakopanego. To właśnie w Kuźnicach w XVIII wieku powstała osada górnicza po odkryciu ród żelaza w pobliskiej Dolinie Jaworzynki. Utworzyła ona pierwszą zwartą zabudowę urbanistyczną na terenie Zakopanego. To, co działo się wcześniej w Zakopanem, w rejonie jego dzisiejszego centrum, jest pełne niejasności. Sezonowa osada pasterska, niezachowany przywilej osadniczy z czasów Stefana Batorego i zachowany w odpisie z czasów króla Michała Wiśniowieckiego. Jak naprawdę było? Tego nie pamiętają nawet najstarsi górale. Nazwa Zakopane pojawiła się w czasach króla Zygmunta III Wazy. Wiadomo, że pośród porastających lasów było 49 polan, które były wykarczowane, czyli kopane. Mieszkali w nich zapewne przedstawiciele najstarszych góralskich rodów – gąsienice, topory i jarząbki. O tym, jak żyli i jak mieszkali, można się dowiedzieć, zwiedzając dużo późniejszą, bo XIX-wieczną chałupę rodziny Gąsieniców, położoną przy drodze do Rojów. Początkowo domy miały tylko jedną izbę, sień i komorę. Dom Gąsieniców pochodzi już z czasów, kiedy izby były dwie, tak zwana biała odświętna, bez pieca, bogato zdobiona, i czarna z paleniskiem, wokół którego toczyło się życie dorosłych, dzieci i młodych zwierząt gospodarskich. Domy te wznoszono głównie ze smreku, czyli świerka, rzadziej z jodły. Lepsze domy budowano z modrzewia. Tradycyjna architektura Podhala stała się inspiracją dla Stanisława Witkiewicza, który wykorzystując jej typowe elementy i zdobnictwo stworzył styl zakopiański. Witkiewicz był artystą, nie inżynierem, architektem. Szkicował jedynie elewacje budynków, a góralscy cieśle, znając swój fach, stawiali dom według jego szkiców. W stylu tym budowano najczęściej wille i pensjonaty. Pierwszym była zachowana do dziś willa Koliba z 1893 roku. Na jej przykładzie widać wszystkie typowe elementy, jak wysoka podmurówka z granitowych głazów, ściany z płas, czyli przeciętych na pół pni drzewa, spadzisty gontowy dach, wyglądy, czyli małe pokoiki na poddaszu z facjatkami oraz otwarty od południa przyłap, czyli weranda. Okna, drzwi, ściany są bogato zdobione tradycyjnymi motywami góralskimi. Jednym z najsłynniejszych projektów Stanisława Witkiewicza jest kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. Poświęcona w 1907 roku jako prywatna kaplica przy drodze do Morskiego Oka wznosi się na wysokiej granitowej podmurówce, posiada strzelisty dach, kryty gontami i jest otoczona z 3 stron sobotami, czyli krytymi podcieniami. Pośród bogatego rzeźbienia i kołkowania wyróżnia się figura Chrystusa Frasobliwego. We wnętrzu znajdują się kolejne dzieła artysty, prosty, przypominający góralską chatę ołtarz oraz witraże.
Już po II wojnie światowej dodano stację drogi krzyżowej i żyrandol. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kuźnic, bo tu zdecydowały się losy Zakopanego. Na początku XIX wieku Kuźnice stały się własnością węgierskiej rodziny Homolaczów, która zaczęła rozwijać przemysł hutniczy i kto wie, czy u stóp Tatr nie powstałoby miasto przemysłowe. W pewnym momencie stali się właścicielami całego Zakopanego. Na szczęście źle prowadzony interes, tańsze wyroby konkurencji i kończące się rudy żelaza doprowadziły do upadku hutnictwa. Kuźnice wystawione na przymusową licytację przewagą 1 centa trafiły w ręce Władysława hrabiego Zamojskiego. Hrabiemu Zamojskiemu Zakopany zawdzięcza wiele. Dzięki niemu powstała linia kolejowa i szosa do Zakopanego. Uratował on przed wyrębem Lasy Tatrzańskie, za jego sprawą powstały liczne obiekty użyteczności publicznej. Dbał też o edukację. U schyłku XIX wieku przeniósł do Kuźnic szkołę domowej pracy kobiet, która kształciła młode dziewczęta w zakresie prac gospodarskich w duchu patriotyzmu. Niejedna pani domu i właścicielka pensjonatu ukończyła tę szkołę. Obecnie w jej budynku mieści się dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze w czasach rozwoju hutnictwa na początku XIX wieku przybywali do Kuźnic pierwsi miłośnicy piękna gór i kuracji rzędecowej, czyli owczej serwatki, na żołądek, choroby płucne, sercowe i neurasteniczne. Były to osoby gotowe na duże poświęcenia, gdyż podróż z Krakowa trwała 2 dni, a na miejscu było sporo hałasu towarzyszącego życiu osady górniczo-hutniczej. Dopiero w połowie XIX wieku przybywający do Zakopanego odkryli walory bardziej słonecznej chłopskiej osady na wsie. Są to dzisiejsze okolice ulicy Kościeliskiej i najstarszej świątyni w mieście. Jest nią kaplica Gąsieniców, powstała przed 1810 rokiem dzięki staraniom Pawła Gąsienicy, który w ten sposób chciał odpokutować za swoje grzechy. Dlaczego? Bo, jak mówi legenda, był w młodości zbójnikiem i kaplicę wzniósł dzięki funduszom pozyskanym z łupów. W połowie XIX wieku tuż obok stanął drewniany kościół, pierwotnie pod wezwaniem świętego Klemensa, ufundowany przez ówczesną współwłaścicielkę Zakopanego Klementynę Homolacz. Kilka lat później świątynia została powiększona o wieżę i 3 ołtarze. Była to zasługa niezwykłej postaci, jaką był pierwszy proboszcz zakopiańskiej parafii ksiądz Józef Stolarczyk. Ksiądz Stolarczyk zdobył szybko uznanie i szacunek górali. Potrafił ich pozyskiwać w niezwykły sposób, na przykład pozwalał pykać fajkę podczas nabożeństwa. On to namawiał gospodarzy do wynajmowania domów, uczył podstaw higieny, chętnie uprawiał turystykę górską. Do dobrego tonu wśród przyjeżdżających było złożenie wizyty księdzu proboszczowi w pierwszych dniach pobytu. W jego domu przy ulicy Nowotarskiej 4 mieszkał m.in. Henryk Sienkiewicz i tu zakończył pisanie Potopu. Warto pamiętać, że bohaterowie Krzyżaków mówią gwarą górali spod Gubałówki. Po śmierci ksiądz Stolarczyk spoczął na cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Cmentarz ten z czasem stał się miejscem spoczynku przedstawicieli najstarszych zakopiańskich rodów oraz ludzi zasłużonych dla polskiej kultury i sportu, pisarzy, poetów, rzeźbiarzy, lekarzy, legendarnych kurierów. Czasami są to tylko groby symboliczne. Kolejną osobą, która bardzo przyczyniła się do popularyzacji Zakopanego, był dr Tytus Chałubiński, który przybył tu z żoną w latach 70. XIX wieku i został na dłużej w związku z epidemią cholery. Dzięki niemu miejscowość stała się popularna w kręgach inteligencji twórczej, która chętnie czerpała z zaleceń doktora Chałubińskiego i korzystała ze zbawiennego wpływu świeżego górskiego powietrza na leczenie chorób układu oddechowego, anemii i nerwic. Również do jego zasług należy współtworzenie Towarzystwa Tatrzańskiego i ogłoszenie Zakopanego stacją klimatyczną.
Postać doktora Chałubińskiego jest uhonorowana pomnikiem odsłoniętym w 1903 roku. Poniżej popiersia doktora znajduje się postać siedzącego Jana Krzeptowskiego-Sabały, jednego z najsłynniejszych górali podhalańskich. Wbrew obiegowej opinii, nigdy nie był on zawodowym przewodnikiem, ale znakomitym towarzyszem wędrówek górskich ludzi sztuki, jako wyborny gawędziarz, nazywanym przez Stanisława Witkiewicza Homerem Tatr. Fascynacja Witkiewicza Sabałą zadecydowała, że razem z Heleną Modrzejewską został on rodzicem chrzestnym jego syna, słynnego Witkacego. W drugiej połowie XIX wieku Zakopane zaczyna stawać się takie, jakim go znamy. Połączenie kolejowe, najpierw do Chabówki, a od 1899 roku do samego Zakopanego znacznie skróciło czas dotarcia na miejsce. Rozwijają się Krupówki, powstaje kościół parafialny Świętej Rodziny, budowane są hotele i pensjonaty. W latach 70. i 80. XIX wieku powstają duże zakłady lecznicze. Na koniec XIX wieku Zakopane liczyło już 5700 mieszkańców. Początek wieku XX to czasy zorganizowanego narciarstwa. W 1925 roku powstaje zakopiański symbol sportów zimowych skocznia narciarska Wielka Krokiew. Ale o zimie i sportach zimowych w Zakopanem opowiemy Wam w innym filmie, podobnie jak o wodach geotermalnych. Okres międzywojenny to dynamiczny rozwój Zakopanego. Do stolicy Tatr zaczyna przyjeżdżać cała Polska. Rozbudowa przebiega bezładnie, chaotycznie. Posiadające od 1933 roku status miasta Zakopane traci charakter leczniczy. Staje się organizmem łączącym miasto z wsią, uzdrowisko z centrum sportu i rozrywki. Pojawia się moda na spacer z nartami po Krupówkach. Przyjeżdżający potrzebowali jednocześnie drogi na skróty, by dostać się w góry. To dla nich powstały kolejki górskie. Miejscem, które wielu przyjezdnych musi obowiązkowo zaliczyć, jest szczyt Gubałówki liczący 1123 metry wysokości nad poziomem morza. Na jej szczyt można dostać się koleją linowo-terenową, pokonującą trasę o długości 1300 metrów. Uruchomiona w 1938 roku jest drugą najstarszą po Krynickiej tego typu koleją w Polsce. Ze szczytu Gubałówki rozpościera się jedna z najpiękniejszych panoram Tatr. Niestety, na szczycie punktów widokowych jest coraz mniej, gdyż na górze powstało swoiste miasteczko rozrywki wszelakiej, gdzie widoki na tatrzańskie szczyty są rzeczą drugorzędną. Gdy jednak żądny widoków turysta dotrze na Gubałówkę, to najlepszą rzeczą jest zjazd wyciągiem krzesełkowym na Szymoszkową Polanę. Z wyciągu ukazuje się wspaniała panorama Tatr, którą można w spokoju kontemplować. Jeszcze większą atrakcją jest kolej linowa na Kasprowy Wierch. Powstała na przełomie 1935 i 6 roku w niecałe 6,5 miesiąca, pomimo licznych protestów miłośników przyrody i ciszy. Przy jej budowie pracowało ponad 1000 osób na 2-3 zmiany, także zimą. Współczesne, znacznie większe wagoniki związane są z przeprowadzoną 15 lat temu modernizacją. Podobnie jak dzisiaj, tak i kiedyś, niektórzy wcale nie wybierali się w góry i wystarczało im podziwianie panoramy Tatr z równi Krupowej. Teren ten jest obecnie chronionym parkiem krajobrazowym, a także idealnym miejscem do organizowania Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich oraz miejscem, gdzie w Sylwestra tysiące ludzi śpiewa o miłości w Zakopanem. Zakopane pomimo trwającego dziesięciolecia wpływów zewnętrznych i częstego zalewu tandety zachowuje swoje tradycje i kulturę lokalną. Podtrzymuje ją choćby Państwowe Liceum Technik Plastycznych imienia Antoniego Kenara. W budynku szkoły mieści się również Galeria Strug, w której organizowane są wystawy prac uczniów szkoły oraz artystów z całej Polski.
Najwyższy czas udać się na Krupówki. Opinia, że jest to najbrzydsza ulica w Polsce, nie jest nowa. Tak już uważano na początku XX wieku, a jednak od zawsze przyciągała tłumy. To dawna droga wiodąca przez Krupowe Pole, łącząca dawne osady położone na trakcie z Nowego Targu do Doliny Chochołowskiej z Kuźnicami. Na jej początku stanął pierwszy hotel w dziejach Zakopanego pod Giewontem. Z rządzeniem losu budynek przetrwał wiele nowszych hoteli i pensjonatów, powstałych nie tylko przy Krupówkach, ale również w innych częściach miasta. Wiele z nich było drewnianych i strawił je pożar. Od pożaru zaczęła się też historia hotelu Morskie Oko, który między innymi posiadał salę widowiskową i balową ze stolikami dla 200 osób. Scenę i loże zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Lista artystów w hotelu robi wrażenie. Helena Modrzejewska, Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo, Karol Szymanowski, Marek Grechuta, Ewa Demarczyk i wielu innych. W Morskim Oku odbywały się też spotkania autorskie Jana Kasprowicza, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Władysława Rejmonta, Stefana Żeromskiego i tu trzeba przerwać, bo wszystkich sław nie da się wymienić. Dodajmy jeszcze, że w okresie międzywojennym wystawiano tu sztuki Witkacego. Po przeciwnej stronie Krupówek znajduje się budynek Bazaru Polskiego. Zaprojektowany przez Franciszka Mączyńskiego 110 lat temu, mieścił na parterze sklepy z najlepszymi towarami, takimi jak czekolady Wedla, sery, wędliny, żywy drób i świeże ryby, a także słynna wódka Baczewskiego, koniaki, likiery i palona na zapleczu kawa. O ile na parterze było coś dla ciała, to na piętrze było coś dla ducha. Sala wystawowa dla sztuki i rzemiosła z ziem 3 zaborów. Ostatecznie przeważyły malarstwo i rzeźba i tak jest po dziś dzień. Obecnie znajduje się tu Miejska Galeria Sztuki. Od ponad 100 lat wystawiane są tam dzieła wybitnych artystów: Teodora Aksentowicza, Juliana Fałata, Ksawerego Dunikowskiego, Witkacego, Małgorzaty Abakanowicz, Jerzego Dudy Gracza oraz Barbary i Tadeusza Brzozowskich. Pośród drewnianej zabudowy Krupówek w stylu zakopiańskim wyróżnia się willa Poraj, zbudowana pod koniec XIX wieku w modnym w ówczesnych uzdrowiskach stylu szwajcarskim. Początkowo nosiła nazwę Maria, a jej restauracja słynęła z wyśmienitych pstrągów i smażonych rydzów. Z Krupówek wyruszymy w kolejną podróż w czasie i przestrzeni ze zdjęciami mieszkańców, gości i widokami Zakopanego. Zaczynamy ją sprzed domu numer 51, gdzie prowadził swój zakład pod nazwą Stefa Henryk Schabenbeck, uważany za jednego z najlepszych polskich fotografów okresu międzywojennego. Było to pierwsze stałe atelier fotograficzne w Zakopanem. Po wybuchu II wojny światowej i opuszczeniu Zakopanego przez burmistrza został komisarycznym zarządcą miasta. Niedługo po zajęciu miasta przez Niemców został aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w krakowskim forcie Krzesławice. Zakład fotograficzny Stefa po wojnie został znacjonalizowany i działał pod nazwą Fotojedność. My jednak zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 1939 roku.
Oglądając dawne widoki i patrząc na współczesne Zakopane, widać, jak dużo się zmieniło i jak wiele zjawisk jest takich samych. Budowano i buduje się gdzie się chce, jak się chce i co się chce. I chyba to jednych tak przyciąga do miasta, a innych zniechęca. Nieodmiennie od dziesięcioleci przybywają do Zakopanego miłośnicy Tatr. Stąd wyruszają do serca gór, których magię opisywał niejeden poeta i ukazywał niejeden malarz. Jednym z piewców piękna Tatr był Adam Asnyk, który dokonał jednego z pierwszych znanych wejść na Giewont, u stóp którego poznał swoją przyszłą żonę Zofię. Stary Giewont na Tatr przedniej straży głową trąca o lecące chmury. Czasem uśmiech przemknie mu po twarzy, czasem brwi swe namarszczy ponury. I jak olbrzym w poszczerpionej zbroi nad kołyską ludzkich dzieci stoi. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.